Witajcie kochani widzowie Podróże w parze. Gotowi na pełną magii 7-dniową przygodę w sercu fascynującej Jordanii? Razem z nami odkryjecie mistyczne zabytki, zakosztujecie lokalnych smaków i zanurzycie się w niezwykłej kulturze tego urokliwego kraju. Przygotujcie się na niezapomniane chwile i inspirujące widoki. Aby wesprzeć nas w kontynuowaniu naszych podróży, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj pierwszy dzień naszej podróży. Niestety wczoraj nie udało nam się za bardzo nic nagrać. Mieliśmy problem z dotarciem do Amanu, ale jedziemy dzisiaj wreszcie do... jak się to mówi? Wadi Mujib. Wyruszyliśmy z Ammanu jakieś 40 minut temu, wciąż zostało nam się jakieś 25 minut. Jedziemy odwiedzić kaniony i zobaczymy, czy nas zaskoczą. Przyjeżdżamy właśnie obok pięknego Morza Martwego, które mam nadzieję wkrótce odwiedzimy razem. Dotarliśmy wreszcie do Wadi Mujib. Niestety czas oczekiwania troszeczkę nas zaskoczył. Musimy czekać 1,5 godziny na to, żeby dostać się do środka. W każdym razie miejmy nadzieję, że będzie warto. Jest bardzo gorąco. Nie żartuję. Kanion leży tak naprawdę w granicach rezerwatu biosfery Mujib, mając swoje źródło na pustyni syryjskiej o długości 48 km, uchodząc do Morza Martwego. Co ciekawe, leży aż 410 metrów poniżej poziomu morza, co czyni go najniższym rezerwatem przyrody na świecie. Sama wyprawa po rezerwacie nazywa się kanioningiem, czyli inaczej mówiąc przemierzanie na pieszo rwącej rzeki. Naprawdę trzeba być tutaj w miarę sprawnym i przede wszystkim nie bać się wody. Sama trasa była dość wymagająca, wiele linek, skał, wąwozów, drabinek. Adrenalina połączona z nutą stresu. Trasę zakończyliśmy docierając do pięknego wodospadu. Warto wspomnieć o tym, żeby zaopatrzyć się w buty do wody. Można zakupić przed wejściem, ale taniej jest je kupić i mieć wcześniej. Oraz torebkę na telefon lub inne rzeczy, oczywiście wodoodporne. Po Wadi Mujib zakończyła się powodzeniem. Marzę o prysznicu, ale było warto. Marzeniem był prysznic, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakie szalone trasy wkrótce na nas czekają. Widoki były przepiękne. Po zwariowanej trasie z
Wadi Mujib. Jesteśmy wreszcie w Bedouin Camp. Wybraliśmy dość krętą drogę, jak mogliście zresztą zobaczyć. Były dość ostre zakręty i było ciekawie. W każdym razie dotarliśmy tutaj do Bedouin Campu troszeczkę późno, dlatego nagrywamy w takich warunkach. Niemniej jednak mam nadzieję, że jutro wstaniemy z rana i będziemy mieli możliwość pokazać Wam trochę więcej. A dzisiaj o 21:00 będzie jeszcze show i będziemy szli na obiad, także mam nadzieję, że zobaczymy, będziemy mogli Wam to pokazać w następnych ujęciach. Ok. Próbujemy teraz słodkości z Bedouin Campu. Jako pierwsze będzie pomoc. غريبة Hriba. غريبة Jak? غريبة Hriba. To jest dobra, ma dość specyficzny smak. Troszeczkę jakby nasz cukier puder taki mocno złączony, zlepiony, ale wciąż to nie jest ten smak. Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, z czego to jest zrobione, ale oceniam to 6 na 10, bo wiem, że są dużo smaczniejsze rzeczy. Teraz spróbujemy sobie pomoc. غريبات Tribat. Uwierzcie, że chciałabym powiedzieć o każdej słodkości, ale szkoda czasu na jedzenie. Czas na show! W tle możemy słyszeć okrzyk beduński Dahia, był używany przez plemiona pustynne jako sposób zjednoczenia w walce. To wołanie, które zachęcało do walki, sygnalizowało gotowość do wojny. Stop. Sabaha Her, Jordania, dzień drugi. Wyruszamy małymi kroczkami w kierunku Petry. Panowie z Bedouin Campu, gdzie nocowaliśmy, doradzili nam, żeby wybrać troszeczkę korzystniejszą trasę, także zmierzamy. Aby dostać się do Petry są dwie ścieżki. Pierwsza jest od głównego wejścia, gdzie po godzinie mija się skarbiec faraona, lub druga opcja, gdzie autem z Little Petra przejeżdża się do Monstery Trail. Nie brakuje pięknych widoków doliny Wadi Araba, gdzie można wziąć kilka oddechów i zrobić naprawdę cudowne zdjęcia. Kontynuując, dotrzesz do Edder, klasztoru wykutym w skale piaskowca, jako pierwszej atrakcji. Nie mam pojęcia, w którym miejscu Petry jesteśmy, po prostu szliśmy przed siebie, w każdym razie idziemy dalej. Nie spodziewaliśmy się, że zajmie nam to tak długo, bo prawdopodobnie jeszcze jakieś 5 godzin chodzenia, my już po godzinie jesteśmy zmęczeni, a na dodatek chyba Osiek się ze mną nie polubił, bo próbowałam z nim zrobić zdjęcie i cały czas tupał tylko.
Petra to archeologiczne miejsce, które zachwyca monumentalnymi skalnymi fasadami i starożytną historią. Nie smuć się. Nie smuć się. Zbudowane przez Nabatejczyków, to miasto ukryte w czerwonych skałach oferuje unikalne kamienne świątynie, grobowce i inżynieryjne cuda. Jego najbardziej ikoniczny obiekt to El Hezane, czyli skarbiec zdobiący wiele zdjęć tego magicznego miejsca. Petra została opuszczona przez Nabatajczyków w VI wieku z przyczyn, które mogą obejmować zmiany szlaków handlowych, polityczne niestabilności i trudności w dostępie do wody związane z klimatycznymi zmianami. Mimo tej tajemnicy Petra pozostaje fascynującym świadkiem starożytnej cywilizacji, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy właśnie na wyjściu Petry. Powiem Wam, że jesteśmy bardzo zmęczeni, mimo tego, że wybraliśmy tą krótszą trasę w znaczeniu, że zaczęliśmy od wyjścia, a wróciliśmy wejściem tak jakby. Nie jak niektórzy robią, że wchodzą i jeszcze całą trasę muszą wracać, a mimo to po prostu jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, także jeśli chodzi o Petrę, to jest totalny must have w Jordanii, ale no trzeba być na to przygotowanym, że nie jest łatwo. Dzisiejszy cały dzień poświęcamy na Wadi Rum. Dotarliśmy właśnie do Hassan Campu, gdzie zamierzamy nocować. Generalnie myśleliśmy, że dotarliśmy tutaj i będziemy w tym miejscu. Niemniej jednak otrzymaliśmy informację, że gdzieś nas zawiozą jakimś jeepem, nie wiem, czymś tam. Także jestem zaskoczona i bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. Jest pełno ofert, jeśli chodzi o takie kampy na Wadi Rum, a docelowo tak naprawdę rzeczywistość troszeczkę różni się od tego, jak przedstawiają to w ofertach, także jestem bardzo ciekawa. Jeżeli wspominałam coś o rollercoasterach, to tutaj jest jeszcze gorzej. Dobra, dotarliśmy. Idziemy teraz do naszej bubble, coś tam, kuli i zobaczymy, jak będzie. Dobra, ciekawe, co tutaj się wydarzy. Chwila prawdy. Mam zamknięte oczy. Patrzymy. A, zostawimy otwarte. O kur... To jest naprawdę lepsze niż na zdjęciach. Naprawdę. Zobaczmy sobie teraz widok. Za 3, 2, 1. Czas odwiedzić pustynię Wadi Rum. Jako pierwszy postój odwiedzamy namiot beduński, który mimo iż obecnie służy jako atrakcja turystyczna, to wcześniej odgrywał rolę domów pustynnych przystosowanych do surowego środowiska. Były one łatwe w przenoszeniu, co sprzyjało nomandycznemu stylowi życia plemion beduńskich. Wnętrze ozdobione kolorowymi dywanami i tkaninami. Naprawdę, miejsce to ma swój klimat i urok. W tle widzimy jeden z mostów, Little Bridge, co sama nazwa wskazuje, jest najmniejszym mostem na pustyni. Jest to idealne miejsce do zrobienia zdjęć, dlatego zazwyczaj otaczają go tłumy turystów.
Wróciliśmy właśnie z przejażdżki jeepem po Wadi Rum. Kosztowało nas to 50 dinarów, czyli około 300 zł na polskie. W każdym razie uważam, że było warto. Wiele osób wybrało albo chodzenie pieszo, albo przejażdżkę wielbłądami. My postanowiliśmy wybrać opcję z jeepem, ponieważ zabrał nas pan w takie główne miejsca, można powiedzieć, i na koniec zakończyliśmy naszą przejażdżkę przepięknym zachodem słońca. Jest to po prostu nie do opisania. Siedzę tutaj teraz też już przy naszym zakwaterowaniu. Zaraz idziemy na obiad o 19:00. Tutaj mamy też jakby w całym zakwaterowaniu jeszcze dodatkowo obiad, który dostaliśmy za darmo. No, to jest ta gościnność, o której wspominałam wcześniej. W każdym razie czuję się błogo i naprawdę myślę, że zdjęcia i nagrania i tak tego nie oddadzą. Nie zanudzam już swoimi gadkami, idziemy się troszeczkę zorganizować, bo moje włosy są po prostu posklejane od wiatru, ledwo co oddycham od tego piasku. Idziemy teraz sobie zjeść, no i widzimy się jutro. Jutro zmierzamy do Akaby, także jestem też ciekawa, czym zaskoczy nas i co zaoferuje nam Akaba. Mamy w planach scuba diving, ale zobaczymy tak naprawdę, czy docelowo się uda, więc do jutra. Psst. A jeśli wytrwałeś do tego momentu, będzie nam miło, jeśli zostawisz nam łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zamknij oczy. Do jutra. Przykro było nam żegnać się z Wadi Rum, ale czekają na nas nowy dzień, nowe przygody, które zaczynamy przejazdem do Akaby. Czas przezwyciężyć strach i po namowie Sejfa zdecydowaliśmy się spróbować scuba diving. Jadąc do Akaby troszeczkę myślałam, że będzie bardziej turystycznie, ale nie jest. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie, ludzie się tu nie patrzą. A dodatkowo stresuje mnie to całe scuba diving, także tutaj czuję się trochę zestresowana. When we feel any kind of pressure under the water, we have to do it. If you had any pain, Przed tym, jak zobaczycie te wszystkie nagrania z scuba diving, musimy Wam przyznać, że to jedyne stabilne nagrania. Podczas pływania pomiędzy rafami oglądaliśmy je dopiero na nagraniach. Ciężko było nam oddychać, poruszać się w wodzie, a co dopiero przyglądać się pięknym rybkom czy też rafom. Niezapomniane jest doświadczenie, ale zdecydowanie, gdyby nie nasz instruktor, to chyba byśmy zostali pod wodą na zawsze. Gdybyśmy mieli okazję zrobić to ponownie, nie wahalibyśmy się ani minuty. A jeżeli Ty jeszcze nigdy nie próbowałeś, to zdecydowanie nie ma na co czekać. Dobra rada, słuchaj znaków instruktora i naucz się ich przed, ponieważ jeśli się nie zrozumiecie, to instruktor zrobi Ci zdjęcie niczym zgubieni starzy na wakacjach, nie rozumiejąc, że tak naprawdę potrzebujesz pomocy.
Właśnie znajdujemy się na najniższym punkcie na Ziemi, czyli nad Morzem Martwym. Generalnie, żeby się tutaj dostać, nie możemy we wszystkich miejscach zejść sobie w dół, bo jest to niebezpieczne. Niemniej jednak są punkty na mapie, na przykład Salty Beach, gdzie możecie z takich budek zejść sobie na dół. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, plus warto mieć tutaj buty, ponieważ te bryły z soli są dość mocno ostre, że mogą Cię zranić. Szczególnie też, jeśli macie jakieś świeże skaleczenia, będzie dość mocno boleć, ale na to po prostu musimy być ostrożnym. W każdym razie, jeśli chodzi o wodę, to tutaj nie musisz umieć pływać. Woda jest na tyle gęsta z powodu soli, że będzie unosić nas nad wodą bez żadnych ruchów. Kierując się w stronę Jarash, na jednym ze wzgórzu tuż przy Morzu Martwym wznosi się słup soli, który możecie kojarzyć z biblijną żoną Lota, która uciekła z mężem i 2 córkami z zagrożonej zagładą Sodomy. Warunek był, żeby nie oglądać się za siebie. Ciekawość żony Lota jednak przezwyciężyła i oglądając się za siebie zamieniła się w słup soli. Powiem Wam, że ostatnie dni w Jordanii przebiegają dość ciężko dla mnie. Nie wiem, teraz jeśli chodzi o przyjazd do Jarash, w ogóle czułam się jakaś zaniepokojona, jakby w ogóle nie widzę tutaj turystów. Myślałam, że wszędzie będą turyści, super otwarte miejsce, ale nie czuję się, tak powiem szczerze. Ucieszył mnie fakt, że mamy super hotel i to za, no powiedzmy, bardzo tanie pieniądze, a po prostu jeden z lepszych, jaki udało nam się zabukować w Jordanii. Jesteśmy teraz w restauracji, widzę, że bardzo dużo rodzin tutaj jest i tak jak mówię, jakoś nie widzę tutaj turystów, w większości to są tutaj tutejsi ludzie, niemniej jednak nie widzę już takich wzroków jak na przykład w Akabie czy w Ammanie, gdzie bardzo dużo osób patrzyło się dziwnie. Tutaj raczej nikt nie zwraca uwagi, co mnie bardzo cieszy. No? I miałam sobie wybrać potrawy. No ciekawe, a wy co byście wybrali? No ja bym wybrała to, bo ładnie wyglądają znaczki. Tutaj mamy dokładnie kilogram mięsa, począwszy od kebaba po... Dla mnie to jest kurczak, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa i tego w ogóle nie wiem co to jest. W każdym razie różne rodzaje mięsa, do tego mamy tutaj chleb, taki dość duży. No i nie wiem jak my to zjemy, bo jest bardzo dużo, wątpliwa sprawa, że to zjemy, ale ja nie mam pojęcia jak Sejf sobie to wyobrażał i dlaczego zamówił tak dużo. Być może będzie na jutro. Uwierzcie, że ten widok zapierał dych w piersiach. Z rana obudził nas odgłos z pobliskiego meczetu i trzeba było wstawać i odkrywać Jarash. Kolejny dzień w Jordanii, kolejna perła do odkrycia. Znajdujemy się w jednym z najbardziej antycznych miejsc na całym świecie, czyli w Jarash. Szacuje się, że miasto to powstało mniej więcej 7500 lat temu.
Zostało zbudowane przez legiony Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą. 300 lat później zostało podbite przez Rzymian, a z nabatejskiej nazwy Dżarszu zostało zmienione na Gerazę. Miasto to doznało trzęsienia ziemi, ale mimo to jest to obecnie jedno z najbardziej zachowanych ruin miasta rzymskiego na całym świecie. Idziemy zwiedzać dalej. Zwiedzając, napotkaliśmy jednego z przewodników, który przedstawił nam kilka ciekawostek. Pan tłumaczył nam o tym, że te kolumny budowane były tak, aby w razie trzęsienia ziemi głos kamieni miał służyć jako alarm. Pokazywał nam również charakterystyczne odgłosy kamieni, które możecie słyszeć w tle. Dżarasz na początku nosił nazwę Dżarszu, w znaczeniu miejsce, gdzie jest dużo drzew, ustanowione przez starożytnych semickich Arabów. Później Dżarszu zostało przejęte przez Greków i nazwali ją Geraza. Rzymianie również nazwali ją Geraza, a kiedy Arabowie ponownie przejęli miasto, nazwali ostatecznie Dżarasz. Obecnie Dżarasz znajduje się nie tylko w Jordanii, ale nazwę tę spotkamy także w innych arabskich krajach, np. w Arabii Saudyjskiej. Because in Roman time they named Gerasa city Gerasa, the call of the queen. The city ancient name Gerasa, call of the queen. The Jerash from Gerasa, Roman name. This is a fountain, public fountain. The fountain. Przewodnik pokazał nam również publiczne fontanny tworzone na wzór krzyża, przedstawił greckie napisy na skale, przeniósł nas do miejsca, gdzie cięto mięso zwierząt i głowy. Co prawda nie wiemy, czy te informacje są oparte na faktach, ale brzmiały bardzo prawdopodobnie. Znajdujemy się na wejściu do świątyni Artemidy, córki Zeusa, a przy tym patronki Gerazy. Samo wejście otoczone jest pięknymi i ozdobnymi kolumnami, a tutaj rozpoczynają się monumentalne schody prowadzące na szczyt świątyni. Świątynia służyła wówczas jako miejsce kultu modlitwy tym, którzy chcieli oddać hołd Artemidzie. Dodatkowo same schody służyły też jako możliwość przeprowadzenia tutaj procesji. Kolejno minęliśmy amfiteatr w Dżarasz. To dobrze zachowany starożytny teatr rzymski pochodzący z II wieku. Zbudowany z kamienia może pomieścić około 15 000 widzów. Charakteryzuje się dobrze zachowaną sceną, korytarzami dla aktorów i imponującą akustyką. To ważne archeologiczne miejsce w Jordanii, przyciągające turystów z całego świata. Czekam już tyle czasu na ten spektakl. Nie wiem, czy się spóźniłam, czy po prostu źle sprawdziłam godziny. Idę coś zaśpiewać. Jesteś szalona. Okej, a pani już podziękujemy. Czas na prawdziwy występ. فتله ولا غيرك عمري ما أكون وكل عمري بحبه والله مجنون ولا لا حبيبة اللي بتكون وليش أكبر. Na sam koniec trafiliśmy na koncert Grajków, którzy grali na dudach. Dobra, wracamy już pomału z Dżarasz i zrobimy małe podsumowanie.
według mnie warto. Uwierzcie, że jest bardzo gorąco, po prostu umieram, ale naprawdę możesz się poczuć, że jesteś w Jordanii, ale tak naprawdę w Rzymie, więc naprawdę bardzo mi się podobało. A dla Ciebie? Gorąco, ale była warta. Tak, no właśnie. Jeszcze tego samego dnia wyruszyliśmy do ostatniego etapu naszej podróży. Dotarliśmy do Ammanu, stolicy Jordanii, gdzie znajduje się wiele fascynujących zabytków, w tym Cytadela, Jabal al-Kala, Amfiteatr Rzymski, Muzeum Narodowe Jordanii, Wielki Meczet al-Husajna, czy chociażby Łuk Triumfalny. Te zabytki stanowią bogactwo historii i kultury Jordanii. Niestety czas szybko mija i coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj ostatni dzień spędzamy w Ammanie. Jesteśmy blisko Cytadeli Jabal al-Kal, tak? Jabal al-Kala. W tle możemy słyszeć dobiegające modlitwy z pobliskich meczetów. Jest tu ich całkiem sporo. Chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna za całą podróż. Jordania jest naprawdę piękna i na pewno zostanie w moich wspomnieniach na długo. No a teraz chcemy się jeszcze ostatniej chwile nacieszyć tymi pięknymi widokami i mam nadzieję, że widzimy się dalej. Wieczorem mogliśmy podziwiać miasto wzgórz, ponieważ Amman jako jedno z nielicznych miast na świecie zbudowane jest na 7 wzgórzach, co nadaje mu malowniczy krajobraz. Znajdujemy się w amfiteatrze w Ammanie. Z racji Światowego Dnia Turystyki, który odbył się 29 września, został zorganizowany mini koncert. Fajne jest to, że bilety są za free dla wszystkich, zarówno jak i turystów, jak i mieszkańców. No i po prostu odbywa się koncert, gra orkiestra, jest dość sporo ludzi, bardzo przyjazna atmosfera. Sabah al-Khair, a to już ostatni dzień naszej podróży w Jordanii. Idziemy jeszcze tylko na śniadanko do sklepu spożywczego, kupić parę rzeczy. Musimy później jechać umyć i posprzątać auto, żeby oddać je w pełni czyste do wypożyczalni, a później kierujemy się na lotnisko. Niestety.